Serdecznie zapraszam do odcinka 130 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 67. W poprzednim 129 odcinku opowiedziałem o zdradzie Judasza i pojmaniu Jezusa. W tym odcinku opowiem o procesie Jezusa i Jego śmierci na krzyżu. Święty Marek w swojej Ewangelii, podobnie jak pozostali ewangeliści, opisuje wydanie Jezusa Piłatowi. Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w piśmie i cała Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali go Piłatowi. Piłat zapytał go: czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu: tak, ja nim jestem. Arcykapłani zaś oskarżali go o wiele rzeczy. Piłat ponownie go zapytał: nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy cię oskarżają. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, także Piłat się dziwił. Święty Łukasz opisuje, o co dokładnie oskarżała Mesjasza starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni w piśmie. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza, króla. Kiedy Piłat oświadczył arcykapłanom i tłumom: nie znajduję żadnej winy w tym człowieku, oni nastawali i mówili: podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd. Święty Marek nie wspomina momentu, kiedy Piłat przekazał Jezusa Herodowi. Jak opisuje to święty Łukasz. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał: czy człowiek ten jest Galilejczykiem? A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie. Herod ucieszył się na widok Jezusa i spodziewał się ujrzeć jakiś znak od niego. Zasypał go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie stali i gwałtownie go oskarżali. Wówczas wzgardził nim Herod wraz ze swoją strażą. Na pośmiewisko kazał ubrać go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni. Według świętego Łukasza Piłat nie chciał śmierci Mesjasza i uważał, że nie zasłużył na taki los. Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem go wobec was i nie znalazłem w nim żadnej winy w sprawach, o które go oskarżacie. Ani też Herod, bo odesłał go do nas. A oto nie popełnił on nic godnego śmierci. Każę go więc wychłostać i uwolnię. Jednakże Żydzi, pomimo braku winy, nadal domagali się śmierci Jezusa. Zgodnie ze zwyczajem, Żydzi mieli prawo udzielenia prawa łaski dla jednego ze skazańców. W tamtym czasie razem z Mesjaszem uwięziony był Barabasz, buntownik, który w rozruchu popełnił zabójstwo. Kiedy tłum Żydów zaczął domagać się udzielenia prawa łaski wobec jednego z dwóch skazańców, Piłat rzekł: jeśli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: ukrzyżuj go. Piłat odparł: cóż więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: ukrzyżuj go. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza. Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze Piłata zaprowadzili Jezusa na wewnętrzny dziedziniec zwany Pretorium.
Ubrali go w purpurę i uplutłszy wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę. I zaczęli go pozdrawiać: witaj, królu żydowski. Przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając oddawali mu hołd. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty. Kiedy prowadzili Mesjasza na miejsce ukrzyżowania Golgotę, zwaną miejscem czaszki, przymusili Szymona z Cyreny, żeby niósł jego krzyż. Oto opis sceny ukrzyżowania Jezusa według świętego Marka. Tam dawali mu wino zaprawione mirrą, lecz on nie przyjął. Ukrzyżowali go i rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina 3, gdy go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem jego winy, tak ułożony: Król Żydowski. Razem z nim ukrzyżowali 2 złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma: w poczet złoczyńców został zaliczony. Kiedy Jezus umierał na krzyżu, żydowscy arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili między sobą i mówili: innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli. Lżyli go także ci, którzy byli z nim ukrzyżowani. Oto scena śmierci Mesjasza opisana przez świętego Marka. A gdy nadeszła godzina 6, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9. O godzinie 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Ilaj, Ilaj, lema sabaktani. To znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Eliasz, nazywany również Eliaszem z Tiszbe, był jednym z proroków Starego Testamentu, żyjącym w IX wieku przed Chrystusem w północnym państwie Izraela. Imię Eliasz tłumaczone jest: moim Bogiem jest Jahwe. 7. król żydowski północnego Izraela, Achab, za namową swojej małżonki Jezebel, wprowadził w swoim kraju kult boga Bala. Eliasz, dzięki składanym publicznie ofiarom całopalnym na górze Karmel, udowodnił prawdziwość Boga i przekonał Izraelitów o fałszywości Bala. Kiedy 450 proroków bożka Bala zostało zabitych, królowa Jezebel zagroziła śmiercią Eliaszowi. Eliasz zbiegł do Bir Szewy, gdzie ukrywał się na pustyni, a następnie na górze Choreb ukrywał się w jaskini przez 40 dni. Ostatecznie Achab i Jezebel zginęli tragicznie i według tradycji żydowskiej Eliasz miał powrócić z nieba przed nadejściem Mesjasza. Według Apokalipsy Eliasza, Eliasz i Henoch w czasach ostatecznych mają walczyć z przeciwnikami Mesjasza i po śmierci trwającej 3,5 dnia mają zmartwychwstać i pokonać syna nieprawości, czyli szatana. Według niektórych badaczy Biblii to do tej tradycji odwołuje się Apokalipsa świętego Jana, jedyna prorocza księga Nowego Testamentu. Znamienne są słowa setnika, dowódcy rzymskiego oddziału wojskowego złożonego ze 100 żołnierzy, który był świadkiem śmierci Jezusa. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. Poncjusz Piłat,
który prowadził proces Jezusa Chrystusa i zatwierdził jego wyrok śmierci, był rzymskim prefektem Judei. Kiedy Żydzi domagali się śmierci Jezusa, fałszywie go oskarżając, Piłat odrzucił ich zarzuty, mówiąc: otóż ja przesłuchałem go wobec was i nie znalazłem w nim żadnej winy w sprawach, o które go oskarżacie. Tak więc to żydowscy arcykapłani, faryzeusze, uczeni w piśmie, przedstawiciele starszyzny żydowskiej i w końcu król żydowski Herod zabili Jezusa Chrystusa. Żydzi w odpowiedzi na wcześniejsze słowa Mesjasza: nie możecie służyć Bogu i mamonie, wybrali mamonę i służbę szatanowi. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 130, w którym opowiedziałem o procesie Jezusa, Jego ukrzyżowaniu i śmierci. Serdecznie zapraszam na odcinek 131 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 68.